Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do recenzji nowego Volvo V90. Mało kto dziś pamięta, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Szwedzi korzystają z nazwy V90 dla swojego flagowego kombi. W latach 90. najbardziej luksusowym modelem było Volvo 960, które przez ostatnie 2 lata produkcji, to jest w 97 i 98 roku, nosiło nazwę S90 dla wersji sedan oraz właśnie V90 dla kombi. Musieliśmy czekać równe 17 lat na kolejną odsłonę V90, ale wszystko wskazuje na to, że było warto. Volvo V90 wygląda obłędnie i to nawet nie jest zasługa ogromnej 21-calowej felgi, białego lakieru czy opcjonalnych 4 końcówek wydechu. Ten samochód jest po prostu piękny. Agresywny grill, światła w kształcie motów tora z przodu i równie piękne reflektory z tyłu. To chyba najładniejsze kombi na rynku. Jak na tak duże auto, Volvo V90 nie może pochwalić się ogromnym bagażnikiem. Owszem, 560 litrów jest dobrym wynikiem, ale poprzedni, to jest Volvo V70, który przecież V90 zastępuje, miał kufer o 15 litrów większy. Ba, nawet Golf czy Civic w kombi mają większe pojemności. Kolejno 605, a nawet 624 litry. Za to nie można powiedzieć złego słowa o ilości miejsca na tylnej kanapie. Tego jest mnóstwo. Fotele są bardzo wygodne, a do dyspozycji poza własną klimatyzacją czy podłokietnikiem mamy jeszcze chociażby rolety w szybach. Tak przynajmniej jest w najbogatszej wersji wyposażenia Inscription, czyli takie jak testowana. Spore wrażenie robi też ogromny otwierany panoramiczny dach. Wiele osób twierdziło, że Volvo nie może być autem marki premium ze względu na materiały. Cóż, to powinni przyjechać się nowy V90. Jakość jest kapitalna, tak samo jak i spasowanie. Zwróćcie uwagę na szczegóły, jak na przykład ten stylowy starter do silnika oraz znajdujące się obok niego pokrętło do zmiany trybów. Sama deska rozdzielcza ma minimalistyczny styl, a jej głównym punktem jest ogromny 9-calowy wyświetlacz na środku. Obsługuje się go tak, jakbyśmy mieli przed sobą telefon czy tablet, czyli wszystko za pomocą palca. Mamy kilka widoków na bok, słoną belkę z góry, czy możemy po swojemu aranżować menu. Dłuższe przytrzymanie przycisku Home powoduje wygaśnięcie ekranu, a dwukrotne jego naciśnięcie włączy podpowiedzi obsługi. Wszystko działa bardzo szybko i wygląda naprawdę ładnie. Kolejny ekran zamontowany jest zamiast zegarów i prezentuje się również znakomicie. Co ważne, jest on bardzo głęboko osadzony, przez co nawet w ostrym świetle wszystko jest dobrze widoczne. Wracając jeszcze do dotykowego ekranu. Owszem, jest on efektowny, niestety Volvo nieco przesadziło, bowiem za jego pomocą obsługujemy również np. temperaturę w kabinie, co jest podczas jazdy praktycznie nie do wykonania. Musimy oderwać wzrok na długo i 2 razy kliknąć na ekranie. Takie funkcje powinno się zmieniać za pomocą pokrętła. Pora na jazdę. Przełączamy na tryb dynamik i ogień! Prawdę powiedziawszy, to w silniku D5 wcale nie musimy zmieniać trybów i w zupełności wystarczy nam standardowy komfort. Sekret tkwi w zupełnie nowej konstrukcji jednostki D5. Ba, cały silnik jest zupełnie nowy. Volvo kompletnie rezygnuje z jednostek 5- i 6-cylindrowych na rzecz tylko rzędowych czwórek. Dla fanów marki jest to pewnie duży zawód, bowiem R5 montowane pod maskami Volvo od zawsze były uważane za jedne z najlepszych silników na świecie. Świetna charakterystyka i cudowne brzmienie. Cóż, ja też je kochałem. Ale idą nowe czasy i Szwedzi również muszą iść z duchem czasu. Nowa D5 to 2-litrowy turbodiesel z aż 2 turbinami, który generuje 235 koni i 480 Nm. Napęd jest przenoszony na wszystkie koła za pomocą szybkiej dwusprzęgowej przekładni o 8 przełożeniach. Sprint do setki katalogowo trwa 7,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 240 km/h. Zmierzyliśmy to auto i czas do pierwszej setki wyszedł niestety nieco gorszy, 7,4 sekundy. Gdzie tak naprawdę czas powinien być nawet jeszcze lepszy, to jest 7,1 sekundy, bowiem auto miało dokupiony dodatkowy chip od marki Polestar nadwornego tunera Volvo, który podniósł moc o 5 koni oraz moment o 20. Poza tym przeprogramowano krzywą momentu, tak że maksymalny moment jest teraz dostępny od 1500 do 2500 obrotów. Bez chipa ten zakres był od 1750 do 2250. Mimo wszystko kwota, jaką musimy zapłacić za chip tuning, wynosząca 4500 zł, jest zdecydowanie za wysoka. To jednak nie wszystko, co silnik D5 posiada. Najważniejsza i najciekawsza funkcja jest system Volvo Power Pulse,
którego efekt jest podobny do podtrzymania turbo. Otóż w samochodzie jest zamontowany elektroniczny kompresor wraz ze zbiornikiem, w którym gromadzi się powietrze zasysane z układu dolotowego. W odpowiednim momencie wtłacza zapasy przez układ wydechowy wprost na łopatki turbiny, rozpędzając je. W ten sposób nie ma problemu z turbodziurą, a moment obrotowy jest szybciej wygenerowany i jest większy niż w większych jednostkach. Brzmi to może i nieco skomplikowanie, ale efekt jest niesamowity. Wystarczy lekko musnąć gaz, a ogromne Volvo V90 mknie do przodu jak oszalałe. Poważnie, trzeba się do tego przyzwyczaić, bowiem przyspieszenie jest wręcz niespodziewane. Silnik ten idealnie pasuje do tak dużego samochodu, nie czuć, aby się męczył, czy miał dość. Praktycznie od 0 do 160, ba nawet 180 samochód świetnie przyspiesza. Przy tym wszystkim spalanie prezentuje się na akceptowalnym poziomie, gdzie w mieście będziemy oscylować pomiędzy 12 a 13 litrów, a na trasie zejdziemy poniżej 9 litrów. Mówimy tutaj o szybkiej jeździe, bowiem spokojna jazda zmniejszy te wyniki o kolejny litr. Samo Volvo V90D5 jest bardzo komfortowym samochodem i to nawet na tej wielkiej 20-calowej felce. Czuć, że producent postawił mocniej na komfort niż na jakość pokonywania zakrętów. Same właściwości jazdy są oczywiście dobre, choć niemiecka konkurencja prowadzi się minimalnie lepiej. Volvo zdecydowanie lepiej nadaje się do spokojnego podróżowania. Przypomniało mi się coś. Opcjonalne audio Bowers & Wilkins. To naszym zdaniem najlepsze granie montowane w tej klasie samochodów. Granie ziemskoczyste. Volvo od lat to synonim bezpieczeństwa i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Volvo V90 jest nafaszerowany niezliczoną ilością asystentów oraz systemów poprawiających bezpieczeństwo. Wykrywanie martwego pola, korygowanie toru jazdy, samoczynne hamowanie, ostrzeganie o przeszkodzie, wykrywanie znaków, automatyczne światła, wycieraczki, no cudo na kiju. Systemów jest tak dużo, że samochód niemal może podróżować autonomicznie. Volvo V90 to samochód, na który warto było czekać. Idealne auto do jazdy na co dzień. Bezpieczne, ogromne, szybkie i o prezencji godnej najdroższych limuzyn. Nie sugerujcie się też czterocylindrowymi silnikami. Nowa jednostka D5 jest kapitalna i istnieje duże prawdopodobieństwo, że po raz kolejny zakochacie się w Volvo.